Zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj przeprowadzimy test kamery Xiaomi Xiaofang, a do tego celu włożyłem kartę microSD o pojemności 32 GB. Pokażę Wam też zapisane filmiki. Włączę sobie nagrywanie. Mamy ustawioną najpierw jakość super, a w odległości około 1 metra mamy planszę z wydrukowanymi cyframi. W tej chwili mamy obraz bez zoomu. Postaram się ten obraz nam zoomować. Mamy teraz zoom razy 8. Zobaczymy, czy się kamera nam wyostrzy. Jak widzicie, dobrze są widziane rzędy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Rząd 7, że tak powiem, dość słabo. Oddalmy. Zmniejszmy zoom. Zmniejszmy teraz jakość obrazu na high. I znowu powiększmy obraz. Włączmy zoom. Tu widzicie, że dość dobrze nawet idzie rozczytać rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, nawet 7. Zróbmy zoom razy 8. Jeszcze jesteśmy w stanie ten rząd ostatni, czyli 2, 4, 5, 6, 7 odczytać. Pozostałe rzędy są nieczytelne. Nadmienię tylko, że odległość między planszą a kamerą to jest około 1 metra. Przestawmy się na low. No i zoomujmy. Jak widzicie, na ekranie smartfona mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty rząd dość dobrze widoczny. 7 już troszkę gorzej. Cały czas widzę, optyka kamery próbuje złapać ostrość. Może przetrę trochę optykę. Zobaczymy, czy to coś poprawi. Ok. Optyka została przetarta delikatnie. Jak widzicie, na low nadal się nic nie zmieniło. Jeszcze raz weźmiemy jakoś super. Ok. Dostaliśmy komunikat o tym, że nastąpił sukces w zmianie. Jak widzicie, nadal pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty jest widoczny ok. 7 widać, że kamera próbuje coś nam tutaj wyostrzyć. Nie bardzo jej to wychodzi. Ok. Gaszę światło, przeprowadzimy ten test przy zgaszonym świetle. Kamera przełączyła nam się. Jak widzicie, obiekty, cyfry na kartce są właściwie nierozróżniane. Przełączmy na low. Zobaczmy, czy to coś zmieni. Również otrzymaliśmy białą kartkę.
Jeszcze weźmy na hide. Mamy białą kartkę, czyli nasze cyfry nie są widoczne. OK. Zróbmy sobie snapshot, może będzie snapshot został zapisany. No i teraz tak, może zajmiemy się jeszcze opcjami, może spróbujmy ten obraz w opcjach wyostrzyć. I mamy tak, najwyżej mamy włączony status indicator light, czyli dioda tam od spodu, która nam miga. Mamy też mamy włączone. Włączmy sobie jeszcze flip image. Flip image. Włączmy też światło, żeby zobaczyć, jak ta funkcja w przypadku naszej kamery zadziałała. Odwróciło nam obraz do góry nogami. Może teraz spróbujemy powiększyć. Efekt jest również ten sam. Wejdźmy sobie jeszcze w ustawienia kamery. Mamy detekcję ruchu i mamy też możliwość ustawienia, jaką czułość detekcji ruchu. Mamy na medium. Zobaczmy, czy rzeczywiście jak przed kamerą pomachamy. Tak jakby nie zadziałała, nie wykryła, powinien się pojawić sygnał dźwiękowy. Wejdźmy jeszcze flip image, wyłączmy, zobaczmy. Czasami te powiadomienia przychodzą z opóźnieniem, ponieważ kamera łączy się z serwerami Xiaomi w Chinach, więc nie do końca może to działać. Tu jeszcze przez chwilę się pobawmy zoomem. Myślę, że jak na kamerę za troszkę ponad 100 zł, w zależności od kursu dolara, jakość jest zadowalająca. Mamy jeszcze jedną opcję. Być może uda mi się ją przetestować. Mamy opcję Speak. Spróbujmy coś powiedzieć do kamery. Zobaczymy, czy usłyszymy. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Niestety opcji nie możemy przetestować. Z tego względu, że mamy nagrywanie ekranu. Ja postaram się na chwilę zatrzymać, żeby spróbować przetestować tą na filmie. Raz, dwa, raz. Raz, dwa, raz. Raz, dwa, raz. Raz, dwa, raz. Oczywiście obraz z kamery możemy powiększyć na pełny ekran. Możemy też zobaczyć, czy nas coś to da, zoomując. Jak widzicie, efekt jest podobny, jak to było wcześniej. Skupmy się może jeszcze troszkę na opcjach, bo warto o nich powiedzieć. Wejdźmy w ustawienia General Settings. Pierwsza rzecz to możemy zmienić sobie nazwę kamery. Domyślnie są jakieś chińskie krzaczki, więc tu możemy wpisać sobie naszą nazwę, na przykład Cam1. Możemy oczywiście udostępnić naszą kamerę poprzez konto Xiaomi. Możemy grupować nasze kamery. Ja już pewnie pokazywałem, a jeśli nie, to kamera ma magnetyczną podstawę i możemy grupować te kamery, poszerzając ich kąt widzenia. Mamy zakładkę odnośnie update'u firmware'u, jak widzicie, on jest aktualny. Możemy usunąć nasze urządzenie, możemy dodać skrót na ekranie. Mamy informacje o sieci, czyli network info i mamy feedback.
i możemy wysłać raporty o błędach, nasze odczucia odnośnie kamery. Mamy jeszcze zakładkę General Settings, zakładkę Automation. I tutaj możemy dodawać scenariusze, co się ma dziać w zależności od tego, czy na przykład włączymy światło, czy czujnik ruchu wykryje, ale to już w następnym odcinku, gdy będę prezentował system Smart Home od firmy Xiaomi. Mamy jeszcze możliwość Discovery. Tutaj mamy nasze timelapsy. Możemy sobie też ustawić, że na przykład mamy mieć sunrise, start i nadal nam się nagrywa. Ok, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące kamery Xiaofang, proszę zadawajcie je w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. W następnym odcinku postaram się zająć systemem Smart Home od firmy Xiaomi i wtedy zepniemy urządzenia typu kamera, czujniki ruchu, czujniki temperatury i pokażę Wam, jak to działa. Niewątpliwie system, który pojawi się w następnym odcinku, jest jednym z najtańszych systemów typu Smart Home, jaki możemy kupić na rynku. Pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam na następny odcinek. Cześć.